Tadeusz Łomnicki zaproponował mi, żeby w teatrze, w którym on pracuje, teatrze współczesnym, zrobić sztukę pod tytułem Play Strindberg. Play Strindberg to była sztuka Dürrenmatta, którą on sztukę Taniec śmierci Strindberga napisał na nowo, na 3 osoby. Muszę powiedzieć, że tu po raz pierwszy zacząłem myśleć o tym, że teatr taki imitujący życie, imitujący film, to nie jest to. I że moje niepowodzenie i z Hamletem, i z inscenizacją w Teatrze Ateneum, to nie jest tak, że tak musi być, że trzeba szukać jakiejś innej drogi, że nie mogę być reżyserem filmowym, który udaje, że nie wie, że istnieje teatr, który ma swoje zupełnie inne prawa, ma swoją konwencję, którą można przełamać w takiej sztuce na 2 osoby, ale nie można nie zmierzyć się z tą konwencją, jeżeli się chce być reżyserem teatralnym dalej. Zrobiłem też scenografię do tego przedstawienia i kostiumy. I po raz pierwszy zacząłem odczuwać, że nie wiem, jak to wyreżyserować, że ten Play Strindberg jest wymyślonym, jest, że tak powiem, adaptacją Strindberga, ale zrobioną w sposób, żeby narzucić, odjąć ten naturalizm Strindberga, a narzucić pewną formę teatralną, bardzo wyraźną tej właśnie tym, którzy będą robić to przedstawienie, reżyserowi przyszłemu. Siedziałem na widowni i pierwszy tydzień był dla mnie mordęgą, bo widziałem, że nie mogę odnaleźć żadnej drogi do tych aktorów, co ja tu robię w ogóle, nie wiedziałem. I zdarzyła mi się scena jedyny raz w życiu. Jak powiedziałem, Tadeusz Łomnicki nauczył mnie reżyserować aktorów wtedy, kiedy pracowałem z nim przy pierwszym filmie Pokolenie. Tutaj on grał główną rolę tego kapitana. I nagle rano na próbie siedzę na widowni. Z nim grał razem Andrzej Łapicki, dobrze mi znany, który grał już wcześniej nie, wtedy jeszcze się nie spotkałem z nim. Nie, spotkałem się z nim już w filmie. Tak. I trzecia rola kobieca. I ja nagle przyglądam się i patrzę, co się dzieje na scenie. A słyszę, że oni rozmawiają, ale jakimś nieznanym mi językiem. Oni się namówili, że będą mówić po szwedzku, że to Strindberg pisał po szwedzku i zimitowali jakieś dźwięki, które przypominają szwedzki język. I ja nagle, ponieważ zaczęli mówić do mnie niezrozumiałym językiem, zacząłem się im uważnie przyglądać. I zacząłem rozumieć, że oni tworzą jakąś teatralną konwencję, która jest wyrazista. Ja nagle patrzę z zaciekawieniem na nich, a dotychczas nic mnie w tej sztuce nie porywał. Myślę, że tu Łomnicki dał mi następną dobrą lekcję reżyserii. Ja zrozumiałem, że trzeba znaleźć konwencję, która pozwoli, żeby ten Play Strindberg nabrał teatralnego wymiaru, a nie tylko imitacji życia. No i powoli, scena po scenie, udało nam się to wyreżyserować i to był mój pierwszy krok w stronę teatru, właśnie nie imitacja, w stronę teatru.